Dziś zabieramy Was do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce – Nowej Rudy. Odkryjemy podziemne korytarze starej kopalni, napijemy się kawy w niezwykłej białej lokomotywie i zobaczymy, co skrywa rynek tego górniczego miasta. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś jesteśmy w Nowej Rudzie razem z Tomkiem Stop the Drone, czyli długo wyczekiwany i długo wspominany przeze mnie dronotrip numer 10. Ale ten dronotrip jest inny. Nie będziemy latali z miejsca w miejsce tak jak zawsze. Dziś będziemy eksplorować Nową Rudę. Byłeś tu kiedyś? Nigdy. Nie. Ale znam takich, co byli. Ja też znam takich, co byli, ale nie wiem, czy jeszcze żyją. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że możemy zrealizować ten odcinek wspólnie. Jest tutaj najstarsza kopalnia praktycznie na świecie, nie? Bo co tam było? Z 300 milionów... 300 milionowy okaz jakiejś rzeczy w węglu jest tutaj. Jakiś roślin, skamielin jakiś, nie znam się. Ale mam nadzieję, że dzisiaj się dużo dowiemy. Tak, dlatego tu przybyliśmy, bo niewiele wiemy, a chcemy wiele poznać. Zobaczymy, czy nam to się uda, także przede wszystkim będziemy się świetnie bawić. A co uda się zobaczyć nam o tej porze roku? No, zobaczymy. Można by powiedzieć, że jesteśmy konkurentami, bo tutaj będzie mi jakiś droniarz latał nad moją głową, nad moim dronem, a ja będę latać Tomkowi nad głową. Właśnie się zastanawiam, czy awaty Maviciem, a awatem może polecieć. Nie, ja się śmieję, no. Ja latam po prostu Maviciem i tyle. A ty będziesz chciał latać awatą? Nie, no tak pomyślałem, że inaczej, ale nie będę... Nie ma tu za bardzo. Pościgamy się po prostu w innym miejscu, nie? Pokażemy z góry tą Nową Rudę, bo tak jak jechaliśmy, to ciekawie wyglądała dosyć. Ciekawe, czy z drona tak samo będzie piękna, ale jest śnieg i... Jest to w ogóle, no tak jak mówiliśmy już wcześniej, ciekawe, że co roku, no wiele razy jeździliśmy na dronotripy zimą i potem ja narzekałem, że ojejku, drzewa są bez liści, że jest szaro, buro, ten śnieg tfu, że tak powiem, taki no nie jak powinien być. Ale to właśnie może dobrze. Pokażemy Nową Rudę i jak wygląda to miejsce tutaj. I wcale nie uważam, żeby było jakieś złe, tylko pewnie warto odwiedzić to też o takim czasie, jak my jesteśmy tu. No inaczej to wszystko wygląda, jak jest taka biała pozostałość. Ale no smogu nie ma, także to jest też ważne, bo byłem ostatnio w innym mieście większym i było naprawdę... Można było się sztachnąć? No, się zastanawiałem, czy dobrze ustawiłem kamerę tak naprawdę, ale to był smog. No, no tak. No ale to... Mówimy o Krakowie? Nie, o Łodzi. Nowa Ruda to malownicze miasto położone w Sudetach Środkowych nad rzeką Włodzicą u podnóża Gór Zoowich. Znane jest z bogatej historii górniczej. Przez lata było jednym z kluczowych ośrodków wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Choć kopalnie zostały zamknięte, dziedzictwo górnicze wciąż jest obecne w architekturze i kulturze miasta. Dawna kopalnia Nowa Ruda została przekształcona w atrakcję turystyczną oferującą zwiedzanie podziemnych tras oraz przejażdżkę autentyczną kolejką górniczą. Jak patrzę, bo tak latają koło mojego drona i znów to samo pytanie. Czy ktoś zwróci za ubezpieczenie, jak ptak rozwali hodowlany gołąb drona, nie? Ja ci powiem, że z tym teleobiektywem to jest dużo łatwiej. Bo nie musisz. 24 robię. No, ale nie musisz dronem lecieć, wiesz, jakoś specjalnie wysoko, daleko, żeby zrobić ujęcie z bliska. To jest jednak duży kierunek. Ja steruję. Są też.
Dobra, ja to ląduję. No i okej. Z tym miejscem można by powiedzieć, że wiąże się ciekawa historia Tomka, bo skąd my się tutaj znaleźliśmy, no to może oszczędzimy sobie rozmowy, nie? Ale podobno tutaj jest jakaś dobra kawa. Tak, podobno tu jakąś taką customową kawę robią. Tak mi opowiadał tutaj ktoś, że tu taką dobrą kawę robią pod każdego. O, Tak, to jeśli piję czarną, to dostanę... to jest sztajną. No To to idziemy zobaczyć. idziemy na kawkę. Idziemy na kawkę, a później Czyli znajdujemy się w miejscu Góra Świętej Anny. Góra Świętej Anny w Nowej Rudzie, a tutaj jest to Annaberg. Annaberg. Ale nie wygląda, jakby było otwarte. No nie wygląda, no nie wygląda. Ale może No o tej porze roku to ciężko, żeby było też dużo klientów, no nie? No ale zobaczymy. No jak będzie zamknięte, to trudno. Od 12, a która jest godzina? Nie, w poniedziałek, piątek od 14. kurde, za 10-12. O, to przytulimy drzwi. Ej, O, to nieprzygotowani. o, w sensie my. My, no, że, ale o 14 w piątek poniedziałek. Dzisiaj piątek. No to cóż, podobno takie krążą legendy, że ta kawa może być dopasowana. Jeśli tu przyjedziecie, to sprawdzicie i dajcie znać. No my niestety tego nie sprawdziliśmy i dzisiaj już pewnie nie sprawdzimy, bo będziemy mieli wiele innych cudownych przygód. No ale co zrobić? No ale też fajne miejsce do spożywania kawy, piękny widok. Tak naprawdę, nie? Fajna atmosfera. Tak, ja bym jeszcze pojechał tam, no ale mamy inne plany, nie? Myślę, że zrobimy dzisiaj kopalnię. Tak, no zdecydowanie. No szkoda, że ta kawa nie wypaliła, tak zachwycali ją, no ale no. Next time. Trzeba sprawdzać co? Trzeba sprawdzić godzinę. Godzinę nie? otwarcia. Kopalnię sprawdziłem, ale tej kawy... Przyjechaliśmy tu w ogóle przez przypadek, więc okej. Tak, bo nam tu pan polecał. No idziemy. Też nigdy nie byłem. Ale to wiesz, takie miejsca na rower, wydaje mi się, na zjedzenie kanapki, na przejście się jest No ognisko. super dla ludzi, nie? Fajne. Dobra. O! W ogóle zastanawia mnie, ile jest na przykład takich wież widokowych w Polsce i czy ktoś na przykład zwiedził wszystkie wieże widokowe. No właśnie, ciekawe, czy są takie... Są Uwaga. specjalnie tworzone, żeby jakby atrakcyjność miejscowości podnieść. No tak, no bo to ciekawostka, nie? Możesz przykład- sobie wejść. Wieża Suszynka, postawiona tak o po prostu w polu. Jesteśmy. Podziwiajmy te piękne widoki, które możemy mieć z drona, ale weszliśmy tu specjalnie. Ale piękny widok. Wiesz co? Nie chciałbym krytykować, ale w jednym miejscu, nawet nie w jednym, widziałem fajne takie tablice, że tu masz widok na to, tu masz widok na to, Szklarskiej tu na widziałem, to. że szczyty były pokazane. Tak, tak. To było fajne. I tutaj wiesz, myśmy brakuje. przy okazji wiedzieli, gdzie co się znajduje, no bo fajnie można sobie włączyć mapę, no ale niestety przy takiej zimnicy to nawet się czasami rąk nie chce Ale nawet wyciągać. taki się webcam jest, ciekawe czy dostępny w sieci. Internet. Możemy tutaj pomachać, dochodzi tu internet. także jest okej, no. W XV wieku poniżej szczytu wzniesiono drewnianą kaplicę świętej Anny, od której wzięła się nazwę Góra i małe osiedle, które przy niej powstawało. W 1664 roku zbudowano nową kaplicę, tym razem murowaną, przy której w roku 1655 powstała pustelnia. Czy kaplica to jest to, co tam widzimy? Tak. Ta pustelnia to chyba się zrobiło teraz z tym Chyba Annaberg. tak, Annaberg to chyba tak. Teraz zrobili z tego restaurację, a widać wchodzą jacyś piesi turyści. A oni wyszli z tej Annaberg właśnie. Aha, no to może tam mieszkają po prostu. Może. Następnym Ale razem. widoki ładne. No warto było tutaj wejść. A to ta Nowa Ruda to chyba tam jest, nie? Chyba tak, no. Bo tak wygląda.
No tylko nie mogę znaleźć tego kościoła, zlokalizować i tak samo nie widać rynku. No ale może te drzewa po prostu przysłaniają. Punkt kolejny na mapie, zdobyty. A no dobra, to zdjęcie sobie zrobię. Patrz, no. Żeby nie było, jedni se tatuują rzeczy, a jedni zbierają. Wyschnięte. No Ale niestety. zaliczona jest... Może latem jest więcej tuszu w tym. Może ktoś uzupełnia tusz, pan tuszowy. Może być. Pan tusz. No i to jest taki człowiek odpowiedzialny za tusz i codziennie przychodzi tu, wspina się na wieżę na górze Świętej Anny po to, aby dołożyć kropelkę tuszu. Aby wspomóc turystykę tutaj lokalną. I żeby ludzie mogli sobie wbić jedną pieczątkę z góry Świętej Anny. Niesamowite. To tak jak chodzi ktoś na Śnieżkę na piechotę i wnosi rzeczy. To też na Śnieżkę czy gdzieś? Tak, na gdzieś, Śnieżkę. Nie? Tam meteorolodzy są, że wchodzą tak, że pracuje w tym biurze meteorologicznym i mówi, że parę tysięcy razy już tam wchodzą. Widziałem to. No, Super. świetne to było. Szacunek. No. Co można zjeść dobrego w Nowej Rudzie? Nie wiem, czy wyszukiwałeś restauracje, jakie są dobre, bo ty jesteś googlarz, który lubi oceniać, sprawdzać. Zresztą każdy pewnie sprawdza, jak coś je byle gdzie, nie? Ale no, będąc na danym tripie i widząc bar mleczny, no nie można nie wejść i nie zjeść. No właśnie. Sama nazwa mu po prostu zaprasza. No. To jest taki klasyk, nie? Z lat 80., że trzeba po prostu przyjść i zjeść. Ale to jest, wiesz co? No klasyk, mi się to tak podoba. Panie, Ale super. Ja się mega jaram. To jest w ogóle takie klasyczne miejsce. I zobacz, jaki to jest spokój. Nie ma przepychu, nie ma tłuku. Słychać tylko talerze, nie? Boże, jakbym się cofnął do lat młodości. Dzień dobry. Dobry. Trafiliśmy w piękne miejsce. Jesteśmy w podróży. No i głodni jesteśmy. Super. Wy sobie weźcie, a ja sobie wezmę też raz pomyślę jeszcze. Pomyślisz? Tak. No to cały pakiet. Kolega kręci, jesteśmy w podróży, latamy dronem, nie jesteśmy recenzentami jedzenia, jakby co. No i zobaczyliśmy od razu tu z ulicy i mówimy, idziemy od razu. Klasyk. Z Nie, no drona też super. lubię Na tej górze Świętej Anny też popatrzeć, ale to pozamykane w te Anabergi. Od 14 dopiero. Chcieliśmy na kawę, tam kawa ponoć dobra jest, tak? Kawa to idźcie do lokomotywy. Tak? A, Jedziemy. już wiadomo. Tam jest świetna obsługa, świetna kawa. Pan się zna na takich kawach, że ja nie mam pojęcia. A. To może ten kolega mówił o lokomotywie? Na pewno. Biała lokomotywa? Na No, pewno. to może. Tu jest w dół tam po schodeczkach, tutaj blisko. A nasz kolega mówi, dawaj jedziemy na hot doga. Patrzymy bar, mówimy nie, musimy tu specjalnie zjeść. Tutaj może. No i dobrze. No proszę. Patrz, masz kotlecika. Spróbuj. No nie bawmy się w tych książula. Ciekawe, czy te kopytka nie jest gotowane. Próbujemy. Książula powinien tu przyjechać i być zachwycony. To zajebiste. Bardzo dobre. I to jest w ogóle odstępstwo od naszych drone tripów, bo zauważ, że mało kiedy byliśmy w restauracjach, Traciliśmy czas. w barach i tak dalej. Po robocie No. tylko. Żeśmy siadali, no chyba, że pizzę, tak. nie? No, jakiś W tam Sandomierzu, burger, coś pamiętam. kiedyś był. W Sandomierzu. No, tak, bardzo mało kiedy, a teraz... Nie, właśnie trzeba coś, nie sztuka robić zawsze to samo, nie? No, Nie no fajnie, bo zawsze też brakowało, mówiliśmy, że nie weszliśmy, tam się co. tak, tak. No to teraz wejdziemy. No i dobrze, w życiu potrzeba zmian. Co to było, że kto się nie tylko nie zmienia, tylko krowa? Tylko krowa zdania nie zmienia, no. O, Tak. tak ma być. Ja też zmieniłem zdanie, wyключłem z iPhone'a. No. Oba romy. Także kotlecik, tak gotowe twoje.
Pojedzone. Pyszniutkie. Tego nam trzeba było, nie? No naprawdę. Myślę, że to powinien być stały jakby element Programu. Także po jedzeniu można wziąć drona i pokazać to piękne miasteczko, ten piękny rynek z drona. Pytanie, czy najpierw latamy mawikami, czy awatami? No myślę, że awatami najtrudniej będzie. Najpierw mawiki. Awaty. No. Ja myślę, że awatami najpierw, bo to chyba... A awaty nie robią za dużo szumu? A faktycznie, zrobimy hałas, będą lepiej mawikami, tak. No, a potem A awaty potem awaty, jak będzie się chciała. Wejdziemy gdzieś, zobaczymy. A, bo to jeszcze kawkę można byłoby wypić. No, Ale to jak kawkę dobra, można byłoby jak polecają. na odchodne, nie? Kup jedną bluzkę, druga gratis. Ty, właśnie takiej koszuli poszukiwałem. Flanelowej, takiej porządnej. Tak. Właśnie Do poszukiwałem. składania dronów. No, jak typowy wieśniak to muszę mieć, nie? Taką czerwoną, krwistą i tak dalej. Ale tutaj byłeś tu wcześniej? urząd miejski ładny. Nie, wiesz co, kurczę, kiedyś byłem, ale nie pamiętam, no właśnie kiedy. Kiedyś chyba za dzieciaka. Ładnie, przyjemnie, no. Ofiarą II wojny światowej. I cicho przede wszystkim, nie? Tak, tak. Te rynki mają do siebie to, że są takie bardzo klimatyczne. No tam akurat przyjemny jest, bo dużo jest zieleni i drzewa, nie? Bo tak bywały betonozy w większości głowek. Patrz, sklep zielarsko-medyczny. Możemy jakieś medykamenty sobie zażyć na przykład, ale przy okazji też markery widzę, że są i O, markery do ust to- coś. Dobra nowina. A gdzie ta lokomotywa, co mówiłeś? No właśnie, trzeba zapytać, gdzie ta biała lokomotywa jest, albo w Google. Tam, tak? No, Tam kawa dobra ponoć. no to To dobra. idziemy. Dzięki. No, No. każdy wiesz. Słuchaj, jak się jest tutaj, wiesz, znanym droniarzem. Jak idzie ktoś z kamerą, to wszyscy mili, nie? Tak, no. Każdy chce się pokazać jak najlepiej, nie? Dzień dobry. Serce Nowej Rudy stanowi urokliwy rynek otoczony zabytkowymi kamienicami, które świadczą o bogatej historii miasta. Centralnym punktem jest ratusz, będący siedzibą władz miejskich. Przed ratuszem znajduje się odrestaurowana fontanna z pomnikiem świętego Jana Chrzciciela, przedstawiająca scenę chrztu Chrystusa. W pobliżu rynku warto zwrócić uwagę na domy tkaczy przy ulicy Nadrzecznej, które pierwotnie były drewniane, a później przebudowane w cegle, nadając miastu niepowtarzalny charakter. Nowa Ruda może poszczycić się również kościołem świętego Mikołaja, będącym przykładem sakralnego neogotyku i uznawanym za jeden z piękniejszych na Dolnym Śląsku. Spacerując po rynku i jego okolicach można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć liczne zabytki, które kryją w sobie wiele ciekawych historii. Na lokomotywę to mi nie wygląda. Panie, zamknięte. Zamknięte? A nie, Nie, to chyba po się schodach, po wchodzi. schodach. No już myślałem. Ło. Godzina otwarcia. Damy radę. Ważne łyże. Dzień dobry. Którą łyżką można mieszać kawę? Każdą jedną. Czasu by wam nie starczyło. Siedzimy, dopóki nie zamieszamy każdą. Wszyscy was tu znają, trafiliśmy do was. Tak. Co to za telewizja? A, YouTube. Jesteśmy droniarzami. Jeździmy po Europie, po Polsce. Zamki. Cześć, Marcin.
Dzień dobry. No i latamy po całej Europie, różne rzeczy robimy i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj jesteśmy w Nowej Rudzie. Czas na nas dzisiaj. No pewnie. Tutaj właśnie byłem u Bajbeja, który tu mieszka i polecał właśnie tutaj waszą kawiarnię. Mówił, że tutaj robicie kawę taką dostosowaną Patrzymy w oczy. pod i każdego. po prostu Właśnie mówimy. coś takiego mówił i dlatego mówię do kolegi, jedziemy tu, zobaczymy tą górę Świętej Anny, pójdziemy na kawę. Byliście na Górze Świętej Anny? Byliśmy. Słuchajcie, kurteczki na wieszak zapraszam albo na brazylijski stół, albo na sofę, żeby wam było wygodnie i będziemy sobie się bawić kawowo-lodowo. Cool. Serio? No serio? To na przykład zwykła czarna kawa to jest już niezwykła u was? I nie czarna. A, Taką oczywiście zwykłą czarną. Natomiast bawimy się smakiem kawy. Głównie też. Mamy też jakieś łasuchy, czyli lody, ciasta, gofry, które też podajemy gościom. Natomiast jeśli chodzi o kawę, jak mówisz o zwykłej czarnej kawie, to na pierwszy raz zawsze proponujemy kawę z żołędziami i masłem. Więc jako zwykła czarna kawa dla Ciebie będzie kawa z żołędziami i masłem, czyli masa palonych żołędzi karmelizowanych i cieranych z masełkiem. brzmi fantastycznie. Mówisz też czarna kawa, czy zabielana, czy z grzybu? Zabielana, generalnie więcej mleka niż kawy, ale mocna. Cudownie. To Ja tak, robimy ja tak masę. piję właśnie, że parzę se czajniczkiem i później tylko zalewam mlekiem ciepłym. To ja Ci zapraszam do zabawy taka masa z białym serkiem, z syropem szafranowym i sezamem opiekanym w karmelu. Przekonałaś Co? mnie, Może okej, być? pewnie. Ekstra. No to się Jeszcze jest kolega, który ale jest... czarna czy zabielana? Czarna, ale dostaniesz Nie, to coś inną. innego musi Tak. być, tak. Dostaniesz też jakby półczarną wersję, czyli masa z żółtkami, przepyszczym utartym na maśle. Taki troszkę jak kogiel-mogiel, który utrzymuje się w górnej części filiżanki. Nie zabiela nam kawy, No właśnie. więc jak spijesz i zasłodzisz się, a faceci to łasuchy podobno. Podobno. Więc jak spijesz sobie ten kogiel-mogiel, to będzie też czarnej kawy trochę. Także równowaga będzie, czyli mamy z żółteczkiem, delikatna czy mocna? Mocna. I to z białym serem też mocna. Także tak, macie podejście na nasze najstarsze lody, bo mamy takie mini lodziki, zawsze częstujemy gości, także nie macie uczulenia na mleko, na jakieś takie Nie, rzeczy. ale ja dziękuję, bo już byli właśnie, znaczy ja byłem. Nie musicie spróbować, Aha. to pytanie retoryczne. A, no to jak retoryczne, no to Bardzo dziękujemy, oczywiście, że tak. Tylko za darmo. Ale Dobra. super. Ja jestem A, za darmo, no to lodziarzem, okej. to ten, oczywiście. Receptura tych lodów, jak myślicie, jaki to rok? no to 1928. Nie no, aż tak nie. Chciałem dalej lecieć. 79. Tak, No to tak? trafiłeś. Tak, no ja 79, no to tak strzeliłem. Która? Humana śmietana, mleczko, nic więcej. Zresztą No i co czuć, tak. Czuć. Super. Czuć, bo są takie gęste, tłuste, fajne. Więc są tłuste, takie naprawdę. Naprawdę czuć, że nie jest to woda. 12 szklanek mleka. Perfetto, tak by Włosi powiedzieli. Kawę z żołędziami i masłem. To Bardzo jest dziękuję. dla Ciebie. Można sobie tą kawę zamieszać. Na początku będzie taka delikatnie słodka, ale przez tą masę, że jest delikatnie karmelizowana, będzie też tłuściejsza, przez to, że jest na masełku, więc poczujesz na pewno taki... Muszę mieszać, czy nie muszę? Aż ta masa A, wychodzi. pytam z ciekawości. Możesz, Aha. nie musisz. Pyszne, takie gęste, śmietankowe. To by się przydał książulo, nie my. No, Tutaj mamy kawę z choć białym książulo serem. kaw nie testuje, nie? Kebaby. Kawę z białym serem też nie mieszamy. Masę serową jemy łyżeczką i popijamy sobie bezpośrednio. Fajnie, dobrze, że powiedziałeś, bym po To prostu od poczekaj, razu pod kamerę. zamieszał, nie? Właśnie. Bezpośrednio sobie, Więc znajdujemy się w kawiarni autorskiej. Nie bez przyczyny też się nazywa autorska. Kawiarnia autorska, czyli nietuzinkowa, taka jak wszystkie inne. Więc kawiarnia autorska Leszka Kopcio, który założył lodziarnię i od 1979 roku jest związany z Nową Rudą. Natomiast kawiarnia powstała 15 lat, 20 może później, tak do końca to nie znamy jej daty, z tego chyba względu, że też jakoś tak
bardziej to autorstwo wynika z szaleństw, które macie tutaj, czyli kawa z żołędziami i masłem, kawa z przepiórczym żółtkiem ucieranym z masłem i delikatnie z cynamonem opiekanym w karmelu, kawa z masą białego sera, z syropem szafranowym i sezamem opiekanym w karmelu, więc naprawdę tych wariacji kawowych mamy setki. I tak podczas rozmowy z klientem po prostu dobieramy. Czyli mini wywiadu staramy się ustalić, kto co lubi. Więc oczywiście mamy takie standardowe menu, ale bardziej jest potrzeba inspekcji handlu niż dla naszych klientów. Więc tutaj ogólnie jakby nastawiamy się na człowieka, który do nas przychodzi i ma ochotę wypić dobrą kawę i zjeść dobry deser. I całe szaleństwo i bycie miłym też jest ważne. O, to bardzo ważne. Więc... Bo wyróżnienie, to, że widać w tym miejscu pasję. I w ogóle ten stół widziałeś? Tak, stół jest brazylijski. Jest na nim biała lokomotywa, jest ręcznie klejony, także jest też specjalnie wykonany dla nas. Przez lokalnego rzemieślnika. Można go tak nazwać. No, to nie jest to. Także kolekcja łyżeczek też jest nieprzypadkowa, bo tak naprawdę kiedyś Leszek jak był w Stanach, zapytał go ktoś, czy on coś zbiera, bo ważne jest w życiu, żeby coś tam zbierać. No to powiedział, że nie, więc dostał łyżeczkę, pierwszą, która jest w tamtej gablocie na samym środku, i od niej się wszystko zaczęło. Później ta kolekcja stała się taka niekontrolowana, bo zaczęli oprócz tego, że on zbierał swoje, i jak powiesił te pierwsze gablotki, te, które są takie mniejsze w rąby, to są rąby, to zaczęli po prostu ludzie mu przywozić z różnych podróży. Każda łyżeczka jest inna, mogą się powtarzać. No i każda ma swoją historię naprawdę z całego świata, więc w zimie mamy tylko tyle miejsca, natomiast na tarasach mamy piękne perony 2, No właśnie, które funkcjonują podczas sezonu letniego. schodziliśmy od dołu i kolega mówił, o zamknięte, a to dopiero za rogiem. A słuchajcie, tam gdzie schodziliście i tam gdzie są okiennice czarne zamknięte, tam jest sprzedaż uliczna, lodziarnia. To też jest wasze. Tak, więc się to otwiera, jak tylko pogoda pozwoli i trochę słońca wyjdzie, i dla mieszkańców jest sprzedaż uliczna lodziarni. Mieszkańcy muszą właśnie... Musimy zostać mieszkańcami, żeby tu przyjść na nowo. Ale to może opowiem tą taką anegdotę, bo myśleliśmy, mi się pomyliło, że ta dobra kawa jest na tej Górze Świętej Anny, bo mi tak kolega mówił. I tam była ta restauracja jakaś, ona... Tak. Jakaś Angel... Annabert. Też nasi bardzo serdeczni No przyjaciele i tam żeśmy prowadzą. byliśmy tam o 12, tam zamknięte jeszcze było dzisiaj, bo to o 14 myśleliśmy, że się nie napijemy kawy, no ale zeszliśmy tu na dół do rynku i ja właśnie coś wspomniałem o kawie i przechodził jakiś pan i mówi, nie no to białej lokomotywy kawa. I, tak, aha, i teraz później mi się przypomniało, że ten mój fryzjer mówił właśnie, o was mówił, a mi się to wszystko zmieszało, że na tej Górze Świętej Anny to się... Ale widzicie, Ale jesteście. trafiliśmy, no. Także trafiliście. Pogłoski trzeba przyjeżdżać tu. No tak, tak. I później jak chcieliśmy tu trafić, to też się zapytaliśmy, to też tak, to tutaj biała lokomotywa tu za rogiem jest. Tak. Każdy was no, zna, bo Myślę, że też jakby nie ma za wiele pewnie tutaj też takich... tyle lat już w jednym kawiarni. miejscu, więc właściwie taką konkretną kawiarnią w mieście jesteśmy jedną. Dobrze, na środku mamy lody pistacjowe. Je robimy z sycylijskich pistacji, podajemy z masełkiem pistacjowym i to są takie najbardziej znane u nas lody. Dalej jest malina robiona na porto i podana z maliną w gorzkiej czekoladzie. Następnie jest mango ze skórkami z marakuje opiekanymi w cukrze. Później lody czekoladowe robione na wodzie. One są bez dodatku mleka, ale z popiołem z kokosa w środku i podane z wisienką w rumie kubańskim. No i do takiego zestawu prezent od nas, czyli panna cotta z musem malinowym. Dla was, to jest ode mnie. Wydaje, że... Dziękujemy. Mi się wydaje, że nie potrzebujemy już latać dronami, bo my już tutaj odlatujemy. Ja odchodzę od latania drona. 11 dron będzie na pewno kulinarny. Na pewno. Jesteśmy bardzo zadowoleni i jesteśmy w szoku, bynajmniej ja. Naprawdę jesteśmy tak tu ugoszczeni i No to pani nam fajnie, opowiada takie historie tutaj o tych łyżeczkach. I o... Dobrze by było, żeby jeszcze zapalili w piecu, żebyście mogli jeszcze dodać przyjemności po przerwaniu po piecu. Dobra, dzięki chłopaki. Tak Dziękujemy również. Dziękujemy. Naprawdę. Dziękujemy. Super. Zabierajcie się, bo one się topią. Dobra.
Próbujemy. Na pistację spróbować. Widać, że to miejsce jest po pierwsze z duszą, a wiesz, tyle tych łyżeczek tutaj i ta kawa sama w sobie jest bardzo dobra, jest pyszna. Ja nigdzie takiej nie piłem, nie jestem żadnym, wiesz, takim znawcą kawy, ale jest dobra, jest soczysta, tak samo to wszystko widać, że to jest rzemieślnicze, nie? I to lubię mylić. Naprawdę. Nic, tylko przyjeżdżać, testować. I się po prostu cieszyć każdym smakiem. I to jest ta różnica pomiędzy taką masówką, a tym, że można tu przyjechać i sobie czegoś skosztować. Ja tego miejsca nie znałem, a dzięki Tobie nie poznałem. Albo dzięki Twojemu barberowi. Dziękuję. Polecam Irek. i zapraszam też Was, bo naprawdę takie miejsca warto wspierać, warto tu przyjeżdżać. No tym bardziej, że to naprawdę jest smaczne. No jest to miejsce z duszą, tak? Bo właściciel hobbysta, pasjonata. Tak jak ja. Dokładnie. Ja. I tak jak Ty oczywiście. O, I Boże. Ty. Ale i Wy. W każdym z nas jest pasja. Pasja do lodu, Z pasją przez życie. do dobrego smaku. Degustator. Ten 10. ty bardzo mi się podoba. Dronotrip 10. Czym może nas jeszcze zaskoczyć? Nie wiem. Chcieliśmy mniej latać, więcej spędzać fajnego czasu i odwiedzać ciekawe miejsca. Spełniło się. To jest prezent od losu na Dronotrip 10. Żeby spalić trochę kalorii, przyszliśmy tu, aby przejść się po kopalni. No, jak żeby inaczej, jak żeby tu nie przyjechać. Właśnie do Nowej Rudy, w to piękne miejsce, do najstarszej kopalni w Europie. Proszę Państwa, już za chwileczkę, już za momencik. Pobieramy, tak jest. Jesteśmy gotowi, także zjeżdżamy w dół i co? Jak się mówi w górnictwie, albo jak się mówiło? No właśnie, szczęść Boże, jakby ktoś nie wiedział. No dobra, lecimy. Znajdujemy się w dawnej kopalni w Nowej Rudzie. Była to kopalnia węgla kamiennego. Wydobycie tutaj sięga już XV wieku. My jako przewodnicy staramy się przekazać tą historię oraz wiedzę, w jaki sposób tutaj pracowali górnicy, w jaki sposób wydobywało się węgiel. W międzyczasie uruchamiamy maszyny i urządzenia działające nadal w naszej kopalni. Bo tutaj mamy na przykład fragment wspomniałego drzewa. Patrz, magiczne drzewo Araucaria. To jest to... Jest to oryginalny pień z krzemieniowego drewna. Szacuje się, że ten pień ma 20 metrów długości. 20 O, metrów. nieźle. Super to wygląda. Tu? A tu co jest? No taka drobna inscenizacja. Kręcicie tam? Tak. Nie, ty! Zagrałem go! Przestraszył mnie duch! No tutaj się tak czai. Nie poznali panowie naszego ducha kopalni. Skarbnika. O, duchu, duchu! Jakiś tak! Świetne to było, kurde, duchu. No właśnie. Myślałem, że to jakiś... No nawet w sumie nie wiedziałem, co myślałem. Ale się Świetne ludzie to strachają, co? O, duchu, duchu, niechaj cię uściskał. No. Ja sobie tu dam więcej. Super. Tak, i A, teraz ty też uwaga, możesz, bo no. będzie wybuch. To tak na normalnie wejście, że idziemy na przodek po strzelaniu, co nie? No. I do przodu, do przodu. Do przodu. Czyszczenie stacji zwrotnej w czasie ruchu grozi śmiercią. Słuchajcie, to scenogram.
Nie dopuszczaj do zapylania powietrza na swoim stanowisku pracy. Zapylania wysadzaniem? Zapylania pyłem węglowym bądź kamiennym, czyli żeby utrzymać czystość powietrza, żeby za dużo pyłu węglowego nie wzbudzać w powietrzu. Dobra, jedziemy? Tam jakaś sól już się osadza, nie? Nie, wapno. Znajdujemy się w najważniejszym miejscu w kopalni, czyli na ścianie wydobywczej. Właśnie w takich miejscach wydobywano węgiel. Gdy była taka możliwość, górnikom pomagały takie oto maszyny. Mamy tutaj kombajn ścianowy. Jak działa teraz, zademonstruję. Zbyt ekologiczne to nie jest. Kombajn poruszał się wzdłuż węgla. Węgiel urabiał i spychał go pod siebie na przenośnik zgrzebowy, po którym sam się poruszał. Tylko niestety w tej kopalni występował najlepszy węgiel, antracyt, ale w cienkich pokładach o wysokości 70 cm. Czyli niestety takie maszyny się w naszej kopalni nie mieściły. Górnicy na kolanach węgiel musieli nawiercić, odstrzelić i wszystko takimi łopatami przerzucić na przenośnik. No to trochę roboty mieli. Lekko nie było. Teraz będziemy szli wzdłuż transportów kopalni, czyli zobaczymy różne wagony, jakie były używane pod ziemią. Ale wagony nie służą tylko do transportu materiałów i ludzi na miejsce pracy, ale są również wagony ratunkowe. Jednym z nich jest właśnie taka oto sanitarka. Może pan usiąść, przymierzyć się? No pewnie. Lekko pewnie nie mieli. Nie mieli. Słuchajcie, chciałbym powiedzieć, witam w nowym odcinku. Jestem w kopalni w Nowej Rudzie. Ile osób tu się mieściło? Ranny na noszach i sanitariusz. Jak często były wypadki? Łatwiej byłoby powiedzieć, jak często nie było wypadku. Codziennie coś? Serio? Kopalnia jest to miejsce bardzo niebezpieczne, więc tutaj na każdym kroku coś na nas czyha. Niekoniecznie muszą być to wypadki śmiertelne, ale jakieś złamania kończyn czy amputacje kończyn również się zdarzały pod ziemią. Tak, że co, że ktoś podłożył nogę pod maszynę? Czy... Pod maszynę bądź coś spadło. No bo tak, bo tutaj cały czas materiały wybuchowe były, tak? Materiał wybuchowy, ale co chwilę coś jeździ, coś przebudowujemy. To jest... Z każdej strony może coś nam się stać, a elementy w kopalni do lekkich nie należą. Nie, ale mnie pan przestraszył. Boskie to jest. Ile osób pracowało w takiej kopalni? Najlepsze lata świetności jest około 500 ludzi na jedną zmianę. Ale dobre. Duch kopalni jest dobry. Tutaj warto przebitkę sobie zrobić. 2 pracujących dzieci. Tak. No, przełom XIX-XX wieku, gdzie dorosły się nie mieścił. Dzieci mniejsze, zwinniejsze się mieściły, więc były wykorzystywane do pracy w kopalni. Prace zaczynały w wieku 7-8 lat. Często nie dożywały 14-15. No ale to też takie były czasy, że po prostu no, musieli, no więc co? Lepiej to chyba nie dało. Nie? No takie były czasy. Lutnia wentylacyjna do rozprowadzania powietrza po kopalni. Czyli nawiewa na mnie. No tak, będzie dmuchać. Pan No. nie wchodzi, jest podejrzany. Może troszkę bliżej będzie? Lepiej? Idę z tobą. Mam nadzieję, że to przeżyje, ale tak wygląda właśnie nawiew w kopalni. Także uwaga, za 3, 2, 1 dowiemy się, jak to działa. I tam wylatuje. Super. Ja nie mam tego, ja nie mam mikrofonu, ale stanę blisko
Słuchajcie, gdyby tam było ciepłe powietrze, to myślę, że włosy byłyby szybko wysuszone. Planuję. Działa młotek, działa wiertarka, co nie? No. No to jesteście w stanie sami uruchomić, a później uruchomimy lampę na sprężone powietrze, czyli zgasimy tylko właśnie, jak zgasimy światło, zobacz czy będziesz, zgaśmy wszystkie latarki, czy zrobisz ujęcie samej lampy, złap sobie ostrość na lampie, jest? Dobra. Super. Ale płatę. Na co ona jest napędzana? No No właśnie, powietrze. ale ja. W środku jest turbina, powietrze rozpędza turbinę, która wytwarza prąd. Kurde. Ale ekstra. pomysł. Halo? Tak, szef? Okej. Zablokowało się. Koniec. Koniec. Nie. Teraz trzeba technicznie do tego podejść. No. Tomek. Teraz Tomek. Tylko moment. Dobra. Kompresor działa, żeby nam zaraz powietrze. No dobra. Dobra, co tutaj? Po prostu to uruchamiam? No. Okej. Aha, i wiercę w tej dziurze, po prostu nigdzie nie daję. nie wyciągaj, bo i tak to... Dobra. Wydaje mi się, że cały dzień takiego wiercenia to jest niezły trening dla rąk i w ogóle dla mięśni, no nie? Także trzeba być mega silną osobą, mega silnym człowiekiem. Zobaczcie, ile tu jest wykute. No pełno. Nie wiem, czy bym przeżył tutaj jeden dzień. Lekko nie jest. Kaski są, jak widać, potrzebne. I wzrost taki jak mój w tym wszystkim nie pomaga. Nie ma lekko. Wydaje mi się, że ja górnikiem nie mógłbym być. Dlatego wielki szacunek do tych wszystkich ludzi, którzy tutaj pracowali. A tu co mamy? Markownia, czyli lista obecności w kopalni. Każdy z górników miał dwie marki. Plastikową oraz metalową. Gdy zjeżdżał pod ziemię, na powierzchni zostało plastikową, na znak, że jest w pracy. Natomiast pod ziemią to ubranie miał przypiętą metalową. Aha. Gdyby zdarzył się wypadek, łatwa identyfikacja człowieka. Gdy górnik wyjeżdżał na powierzchnię, rozliczał się z metalowej marki i wtedy było wiadomo, czy wszyscy na pewno wyjechali na powierzchnię. Ile tutaj jest kilometrów tras? Trasa łącznie ma 700 metrów do przejścia pieszo i 200 metrów wyjazdu konnego. Teraz jedziemy prawdziwą drogą, którą górnicy codziennie dochodzili do szybu zjazdowego. Jechać po drodze. Znajdujemy się pod szybem Piast 2. W tym miejscu jesteśmy dokładnie 45 metrów pod ziemią. Górnicy nim mogli zjechać 700 metrów pod ziemią. Niestety szyb już do tego poziomu jest zasypany. Ale teraz przejdziemy przez szyb i będzie można spojrzeć do góry 45 metrów. Jak w Half-Life'ie. Tutaj, nie? Taki nie. No nasza kopalnia była najniebezpieczniejszą kopalnią w Europie. Ale to też jest najstarsza ogólnie, nie? Tak jest. O, proszę Państwa. To jest okej.
No i dobra, jesteśmy w wagoniku, tak? To wagonik można powiedzieć? I co w tym wagoniku się działo? Wyjazd na powierzchnię już? Oryginalne wagony do przewozu górników na miejsca pracy. W takim wagonie mieściło się 12 górników, czyli w takim jednym przedziale 4. Okej. Tacy duży jak ja to nie problem chyba, nie? Jak tam, panie Tomaszu? Nie mogę się doczekać. Jak się będzie tym jechało? Super. Jechałeś kiedyś taką kolejką? Jechałem w Złotym Stoku. A ja nie wiem nawet. Jechałem w Złotym Stoku, ale... Uwaga, lecimy do Dubaju. Tak jakbyśmy wyjeżdżali z trasy. Ja myślałem, że statek. No, jakiś cieszy to jest. Po szyjkę. Czułem szyjkę. Czujecie? Słuchajcie, odcinek dobiega końca, nasz Droner Trip też. Co prawda dzisiaj wiele nie zrobiliśmy, znaczy wiele, niewiele. Droniarskiego. Droniarskiego niewiele, ale jeszcze tutaj zaraz polatamy i zobaczycie te ujęcia z nadkopalni. Natomiast uważam, że ten wyjazd był taki właśnie, jak sobie zaplanowaliśmy, jak zawsze chcieliśmy, żeby coś pozwiedzać, zobaczyć, co ciekawego można zrobić w danym mieście, w tym przypadku w Nowej Rudzie. No i myślę, że to, tak jak mówisz, jest dopiero początek. Tak, zawsze było tak, że nigdzie nie wchodziliśmy, zawsze się gdzieś śpieszyliśmy, kolejne miejsca zaliczać na ilość. Tak. No ale tym razem fajnie, podoba mi się, że ten 10. tronotyp jest inny niż wszystkie i byliśmy pod ziemią. Nie na ziemi, nie w powietrzu, a pod ziemią. No właśnie, ekstra. I byliśmy w zasadzie na 3 płaszczyznach, bo byliśmy na lądzie, pod ziemią i w chmurach. I na wieży. I na wieży. Niech nam ktoś teraz nie uwierzy, że w Nowej Rudzie włos na głowie się jeży, jak to jest pięknie, czy zimą, czy latem, warto przyjechać. Wpadajcie. Dzięki Ci za wspólny wyjazd. Cieszę się, że mogliśmy go wspólnie przeżyć. No i co? Pewnie widzimy się na jakimś kolejnym. Wiadomo, że na Rapstacji, ale jeszcze może gdzieś coś latem zrobimy. Tak jest. Zobaczcie ujęcia z nadkopalni. Ahoj!